To lecimy dalej z tematem. Teraz poradnik dla tych, którzy lubią palić, ale nie siebie, tylko innych. A więc teraz układamy książkę przetrwania na wzmocnienie statystyk solowych oraz na walkę o zbiorniki wodne w rajdzie na rezerwuar. Zaczynamy Total Warfare, oczywiście na maksa, żeby w ogóle zacząć naszą książkę. I pierwsze 3 statystyki oddziałów, czyli Way of the Infantry, Mobile Forces i Long Range Power. Następnie oczywiście w Total Warfare 2 i tutaj również wszystkie punkty. Odblokowują się nam kolejne Way of the Infantry 2, które dajemy na maksa, Mobile Forces 2 na maksa, Long Range Power 2 również na maksa i pojawia się kolejny Total Warfare, który również, proszę bardzo, na maksa. Po zmaksymalizowaniu punktów na Total Warfare mamy kolejne Way of the Infantry, które dajemy również w pełni, Mobile Forces 3 również do końca i Long Range Power również do końca. Pojawia nam się oczywiście Total Warfare, tym razem 4, również na maksymalny poziom. I tutaj mamy ten najlepszy bonus, który możemy obecnie uzyskać, czyli Warborn Grid. On jest w 2 miejscach. U góry mamy 7,5% zwiększenie obrażeń zadanych przez nasze oddziały oraz zmniejszenie obrażeń otrzymywanych przez kolejnych 5 tur. Z kolei na dole jest ten sam bonus, tylko że tutaj mamy 10% zwiększenia obrażeń naszych oddziałów i 5% obniżkę obrażeń, którą otrzymują nasze oddziały co 5 tur. Obecnie po zrobieniu Total Warfare 4 nie ma kolejnej zakładki Way of the Infantry, Mobile Forces i Long Range Power, czyli te punkty, które nam zostały, możemy rozdysponować na kolejne zakładki naszej księgi przetrwania. Kolejną zakładką do zrobienia jest Unity is Strange, ale tutaj ciekawostka, omijamy te 3 punkty, ponieważ one dotyczą treningu wojska, szybkości oraz wymaganych surowców do wytrenowania naszego wojska, co nie jest nam w tym momencie potrzebne. Za to potrzebne nam są dodatkowe bonusy, które pomimo tego, że jako bonus jest napisane Rally Infantry Combo, czyli combo z obrażeń rajdów naszej piechoty, to działa on również w atakach solo i właśnie to nam jest potrzebne i teraz po kolei będziemy wszystkie te punkty maksymalizować. Dlaczego nie robimy tego szybkim ulepszaniem? Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, jest tam trening naszych żołnierzy, to jest nam niepotrzebne, a tylko stracimy 15 punktów, kiedy te 15 punktów możemy zużyć na całkiem inne statystyki. A biorąc pod uwagę, że w tym momencie zwiększamy nasze statystyki do ataków solo, trening w tym momencie jest nam niepotrzebny. Także Unity in Strange na poziomie 66,67% zakończamy ulepszanie tej książki i przechodzimy do Unity is Strange 2, w której, tak jak możecie zauważyć, robimy dokładnie to samo, omijając te 3 bonusy. Także zacznijmy od samego początku, czyli mamy tutaj pojedyncze bonusy do statystyk. Najpierw piechoty, później będziemy mieli jeźdźców, czyli mamy Rally Rider Combo, do obrony, do ataku, zaraz przejdziemy do łowców. Są i łowcy. Tutaj zwiększamy też po kolei wszystkie te statystyki. Oczywiście na łowcach najbardziej nam zależy na statystykach ataku, więc możemy sobie, jeżeli bardzo szanujemy nasze punkty, możemy sobie te 5 punktów tutaj darować i przejść do kolejnej zakładki. Dopiero z ostatnich punktów, które nam zostały, w moim przypadku będzie to 15 punktów, ale jeżeli masz bardziej rozwinięty ten poradnik przetrwania, to tych punktów będziesz miał trochę więcej. Z ostatnich punktów daję wszystko w statystyki rajdu na rezerwuar, z tego względu, że pozostałe, które tutaj zostały, książki, czyli Capital Clash, Medic Mastery, to są statystyki, których nie będę używał,
w tej wersji poradnika przetrwania. A z racji tego, że nie ma tutaj już punktów, które zwiększałyby moje statystyki ataków solo, wszystko co pozostało daję w bonusy do rajdu na rezerwuar, z tego względu, że w rajdzie na rezerwuar, jeżeli mamy rolę, która polega na tym, żeby trzymać zbiorniki wodne i walczyć solo, ewentualnie palić innych graczy, to te małe procenty bardzo się tutaj przydadzą. I teraz chciałbym odpowiedzieć jeszcze na pytanie, dlaczego poszedłem w Total Warfare 4 zamiast skupić się na statystykach właśnie na wspomnianym rajdzie na rezerwuar. I to jest bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź na to pytanie jest również bardzo prosta. Mógłbym oczywiście ulepszyć statystyki rajdu na rezerwuar 1 i rajdu na rezerwuar 2, ale te statystyki nie mają tych bonusów, które daje nam właśnie Total Warfare 4, bo mamy tutaj tylko zwykłe statystyki do zdrowia, zabójczości, ataku i obrony. Tymczasem Total Warfare 4 gwarantuje nam zwiększenie obrażeń wszystkich naszych oddziałów oraz równocześnie zmniejszenie otrzymywania obrażeń przez nasze oddziały co 5 tur. Jest to zdecydowanie dużo mocniejszy bonus, jaki moglibyśmy uzyskać na przykład ulepszając inne tomy naszego poradnika przetrwania. Dlatego moim zdaniem ta zakładka Total Warfare od numeru 1 poprzez 2, 3 i na ostatnim aktualnie możliwym 4 jest to najważniejsza zakładka, na jakiej powinniśmy skupić się, jeżeli naszym zadaniem jest utworzenie przewagi militarnej w walkach solowych. Jeżeli Wy z kolei mielibyście jakieś pytania, ewentualnie sugestie, co tutaj należałoby Waszym zdaniem poprawić, jestem otwarty na Wasze sugestie i komentarze, do których serdecznie zapraszam. A tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym wideo.